Dziś krótki filmik o ziole, które z pewnością wszyscy znacie, a mianowicie o mięcie. Opowiem Wam krótko, jak ja ją stosuję i w jakich dolegliwościach może być dla nas pomocna. Mięta jest rośliną, która rośnie w całej Europie, a także w Australii czy Ameryce Północnej. Obecnie jest ponad 25 gatunków mięty, ale ciągle powstają kolejne. Ziele mięty zawiera wiele cennych substancji. Są to m.in. flawonoidy, garbniki, olejki eteryczne, kwasy organiczne, a także sole mineralne. Świeżą miętę możemy dodawać do napojów, deserów czy innych dań. Ma wtedy działanie orzeźwiające i schładzające. W lecznictwie wykorzystuje się zdrowotne właściwości mięty. Ma ona wtedy działanie bakteriobójcze, antygrzybicze, działa przeciwzapalnie. Ze względu na właściwości chłodzące działa też przeciwbólowo. Dlatego często ja dodaję ją do maści żywokostowej, którą robię właśnie na stłuczenia, obrzęki, skręcenia itd. Zresztą przepis na tą maść żywokostową znajdziecie na moim kanale YouTube. W połączeniu ze wspaniałym działaniem żywokostu taka maść od razu powoduje ulgę w bólu. Mięta jest znana również ze swojego zbawiennego działania na układ pokarmowy. Pomaga przy wzdęciach, bólach brzucha, kolce. Rzadko kto wie również o tym, że mięta obniża ciśnienie krwi. Przede wszystkim warto ją ususzyć, by móc korzystać z jej właściwości przez cały rok. A taka własnoręcznie ususzona mięta to zupełnie co innego niż ta ze sklepu. Różni się nie tylko wyglądem, lecz także smakiem. Jak ususzyć taką miętę? Listki mięty rozkładamy na papierze do pieczenia i suszymy w zacienionym i przewiewnym miejscu. Gdy już ziele będzie ususzone, przekładamy do słoika i szczelnie zamykamy. Przechowujemy w ciemnym miejscu, np. w szafce, aż do wykorzystania. Taką suszoną miętę można wykorzystać np. do zrobienia naparu. Jak zrobić napar? To bardzo proste. Kilka świeżych listków lub około 1 łyżkę suszonych liści zalewamy wrzątkiem i parzymy około 10-15 minut. Po czym napar przecedzamy. Pić możemy 1 szklankę 2-3 razy dziennie. Jednak uwaga, u osób nadwrażliwych mogą występować dolegliwości żołądkowe po spożyciu preparatów mięty, ale zdarza się to niezwykle rzadko. Oczywiście wszyscy znają olejek miętowy uzyskiwany z mięty. Nie każdy jednak wie, że może on bardzo pomóc przy bólu głowy czy migrenie. Wystarczy posmarować głowę 1-2 kroplami tego olejku w miejscu bólu. Niektórzy polecają go zmieszać z innym olejem, ale ja tego nie robię. Gdy mamy świeże stłuczenie czy obrzęk w wyniku właśnie tego stłuczenia, to wtedy rzeczywiście dobrze użyć jakiegoś oleju kosmetycznego i dodać kilka kropel olejku miętowego. I taką mieszaniną schładzać to miejsce. Szybko doznamy ulgi w bólu dzięki właśnie schładzającemu działaniu olejku. Olejek miętowy można również użyć do inhalacji, gdy mamy zapchany nos czy w stanach zapalnych gardła i jamy ustnej. Wystarczy wtedy kilka kropelek oleju wrzucić na gorącą wodę i przez kilka minut wdychać przez nos opary. Oczywiście należy przedtem zasłonić oczy. Inny, prostszy sposób to nakropić kilka kropelek olejku miętowego na chusteczkę higieniczną i co jakiś czas wdychać zapach, a szybko nos się odblokuje. Ja często ten sposób stosuję przed snem, gdy czasami wieczorem po spacerze właśnie zacznę mieć jakiś dziwny katar, zapychają mi się zatoki czy też nos, to właśnie wtedy tak robię. Olejek miętowy możemy też dodawać do pasty do zębów podczas ich mycia lub jeśli robimy taką pastę samodzielnie. To jest on też wtedy idealnym składnikiem. Przepis na taką pastę macie również na moim kanale. Oczywiście ostrzegam Was, by uważać podczas używania takiego olejku, ponieważ gdyby dostał się do oczu, to jest to bardzo nieprzyjemne, bardzo niebezpieczne i w takim przypadku szybko należy porządnie przepłukać oczy pod bieżącą wodą. Także gdy dotkniemy ust lub nosa tym olejkiem, to poczujecie bardzo nieprzyjemne pieczenie, więc radzę być tu bardzo ostrożnym.
Ja mam w domu zawsze też nalewkę miętową, którą możecie również prosto zrobić. W tym celu na dużą garść świeżej mięty dajemy około pół litra 70% alkoholu. Odstawiamy miksturę na 7 do 14 dni, może być dłużej, maksymalnie do miesiąca. Po tym czasie odcedzamy liście. Stosujemy po łyżeczce 2-3 razy dziennie w niewielkiej ilości wody przy wzdęciach, zgadze, niestrawnościach, podobnie jak napar. Znalazłam też informację, że taką nalewkę można stosować również na wzmocnienie włosów lub przeciw upierzowi. Wtedy trzeba ją rozcieńczyć w stosunku 1:1 z wodą i wcierać w cebulki włosów. Oczywiście najlepiej robić to około pół godziny przed umyciem włosów szamponem. Taką kurację stosujemy raz w tygodniu. I to już wszystko. Miało być krótko. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, to zapraszam do subskrypcji kanału, bym miała motywację do nagrywania kolejnych filmów o tym, jak tanim kosztem wspierać swoje zdrowie. Do usłyszenia zatem w kolejnym filmie.